Witajcie kochani, gotujemy rosołek z tego kurczaka, którego dzisiaj kupiliśmy w zdrowym sklepie lokalnym w warzywniaku. Nie dałam całego, dałam dwie nogi, jedną pierś i no chyba grzbiet był. I zalewamy wodą zimną. Jak się zagotuje, zbiorę szumowiny i dopiero dam warzywa, czyli jarzynkę. Jeszcze doleję wody. No tyle wody wystarczy. Jakieś 2 litry, troszkę więcej jak 2 litry. I gotujemy. Musimy zagotować. Ile jeszcze? No, pokazuje. Kochanie, że ja nie widzę nawet. Jest taki stary, ślepy jestem, że... Nieważne, chyba 2 litry no, albo ponad 3 litry. Nie, 2,5 chyba będzie. Kochanie, jest ponad 3 litry. No, 3,250. Tak, ale mówię, wody dałam 2 litry, a wiesz, jest mięsko, to woda się podniosła. Dobrze, doleję jeszcze. Wystarczy. I czekam, aż się zagotuje. I kochani, mięsko się zagotowało. No, zebrałam ile mogłam. Nie było dużo tej szumowiny. Kochani, piszcie, co można zrobić z tego. Już tam kilka osób pytało. Ale więcej już nie usuwam. Dlaczego usuwamy, ale My tak lubimy. jakoś nauczeni jesteśmy od dawna. Ok, dodajemy teraz pełną łyżkę soli. Świeże listki akurat mam. A tak 2 listki laurowe. O, takie duże są. Kochani, Wiesz ale co, popatrz. taki duży to tam jeden. Może być jedna, ale popatrz, to się dalej burzy. Jeszcze jest szumowinka. No może jeszcze. Ja pamiętam, kiedyś babcia robiła, że nie zbierała i to wszystko zbierało na brzegu garnka. Tak, też tak można. Później właśnie po paru godzinach to się zbierało tylko z boku garnka i... Wycierało się, tak. Tak. A dobrze, ja No, ale troszkę zbiorę, nie zbieram My wszystkiego. robimy po naszemu, kochani. Dałam Napiszcie, jak wy listek. robicie. Teraz dodaję 2 takie duże kulki ziela angielskiego. Jest duże, tam tylko 2. Parę ziarenek pieprzu. No i włoszczyznę. Wszystko mam tu wypłukane. Właśnie kupiliśmy pietruszkę porządną, razem z Nadzią była. A truszka musi być. Ale ja ją przekroję może, bo ona jest taka dosyć duża. Ja zapomniałam sobie ją przekroić. Nie szkodzi, kochanie. Dużo czasu. Przekroję sobie ją na pół. Tak, zapomniałam sobie tak samo selera, I wiesz? kochani, bądźcie pewni, że ja tą pietruszkę zjem. Tak samo seler korzenny też przekroiłam. Troszkę marchewki, znaczy 2 marchewki. I porsz. Taki niecały dałam. Wow, cały garnek. Będzie dobry rosołek. Tak, będzie smaczny. Teraz czekamy, jak się zagotuje. No zaraz się zmniejszy, zaraz to wiesz. Się zagotuje. O kochani, bo powiem I wam prawdę, że już nie pamiętam, kiedy ja zmniejszy. pietruszkę jadłem. Tak, zawsze u nas ten... Pasternak zawsze Pasternak. tylko, bo pietruszkę bardzo ciężko. No w lokalnym sklepie czasami, mówię, jest. No akurat dzisiaj była. Jest w London w jednym sklepie, pietruszka zawsze. U Chińczyka. U Chińczyka. No i dobrze, Ale kochani. jest droga. Zagotuje się, zmniejszamy i gotujemy jakieś 1,5 godzinki. Kochani, minęło jakieś godzina, 40 minut. Wszystko mięciutkie, rosołek pyszny, także wyłączamy. Zostawię go jeszcze na 10 minut i potem przecedzę. Znaczy wybiorę mięsko i warzywa. Kochani, mięsko wybrałam z rosołku. Zobaczcie, to się wszystko aż rozpada. Także jest ugotowane. Ostygnie, obiorę od kości, przepuszczę przez maszynkę i zrobię z tego pyszne uszka, które podamy do rosołu. A to są nasze warzywka. Może dam pół pietruszki, pół selera i kawałeczek marchewki, a to resztę zjemy sobie, szkoda wyrzucić. To dam do mięska, do farszu. No to zjemy sobie. O, ty chciałeś pietruszkę spróbować. Kochanie, muszę spróbować. Ale jest gorące jeszcze, ale Nie proszę, szkodzi. próbuj. Ja sobie też tak spróbuję. Kochani, pietruszki nie jedliśmy. Ile lat? No dawno, już nawet nie pamiętam. No nie wiem, nie pamiętam. 30 lat, może nawet więcej. Nie, no może kiedyś tam kupowaliśmy gdzieś, nie pamiętam Może naprawdę, kiedyś, ale naprawdę? ale jest smaczniejsza od tego pasternaka, prawda? O, zupełnie inny smak. Bardzo podobny, ale lepszy. Smaczna.
Dobrze, Od kochani. tej pory będziemy szukać pietruszki. Za chwilkę obiorę to mięsko i pokażę Wam, jak zrobię pyszny farsz do uszek, które podamy z rosołkiem. No kochani, mięsko przepuszczę przez maszynkę. Dałam tylko kawałek pietruszki i kawałek selera. Marchewki nie daję, bo będzie za słodki farsz. Marchewkę możemy sobie później dać do rosołu. Tak zmienimy mięsko. Za wolne obroty. Dodaję selera. Puścimy to wszystko przez maszynkę i zaraz zaczniemy doprawiać. No kochani, jest to zmielone. Teraz za chwilkę poczeka, a ja pokroję. Mam tutaj 2 malutkie cebulki, 1 ząbek czosnku. Pokroję drobno i podsmażę na łyżce masła i dodam do mięska. Także nagrzaliśmy patelnię, daliśmy łyżkę masła, wrzucamy cebulkę. No, podduścimy ją parę minut, potem dodamy ząbek czosnku. Najpierw musimy poddusić cebulkę. Kochani, cebulka prawie gotowa. Dodaję teraz 1 duży ząbek czosnku. I dosłownie chwilkę, troszkę podrumienimy czosnek. Minutkę. Nie możemy go spalić, także nie za długo. Cebulkę, czosnek przekładam do mięska. I za chwilę będziemy doprawiać. Wszystko wymieszamy. I będziemy próbować, jak smakuje. I doprawiać. No co będziemy dawać? Pieprz damy. Tym razem damy troszkę białego pieprzu. To pieprzu na pewno brakuje. Dobrze. Tak, odrobinę białego pieprzu. Czarnego też. Musi być pikantnie. Mięsko nie było zasłone. Troszkę soli dam, ale nie za dużo. Będziemy próbować. I troszkę majeranku. I to wszystko, co nam potrzeba. I oczywiście może dodamy troszkę rosołku, jeżeli będzie za suche. Także najpierw wymieszam i zobaczymy. O, na pewno trzeba rosołku. Muszę to najpierw połączyć. Dodam troszkę rosołku. Przecedziłam rosołek. Wyszło nam troszkę więcej jak 1,5 litra. Mam taką 1 chochelkę. Na pewno będzie trzeba więcej. Ale zobaczymy. Musi być soczyste, nie może być mięso za suche. Także dodamy jeszcze 1 chochelkę i powinno być dobrze. Powinno być dobrze, bo za rzadkie też nie może być. Tak, teraz będzie dobrze, idealne. Także 2 takie małe chochelki, dodałam rosołku. Próbowałam, brakuje jeszcze odrobinę soli, ale ja bym chciała, żebyś Ty spróbował. Dam Ci łyżeczkę i spróbujesz, kochani. Proszę, spróbuj. Próbuję. Wydaje, że troszkę może pieprzu. No, trzeba dobrze doprawić, musi być pikantne. Jak na mój gust, to jeszcze szczypta soli. No tak myślałam. Mała szczypta i 2 szczypty pieprzu. Czarnego damy, bo tamtego dałam dosyć sporo. Tak myślałam, że potrzeba. Majeranku nie, prawda? Nie, wystarczy. O, teraz chyba będzie idealnie. No i nasz farsz gotowy. Zabieram się za chwilę za zrobienie ciasta. A z tego będą uszka, które podamy do rosołku. Kochani, tutaj mam 400 g mąki, a tutaj mam 230 ml gorącej wody, do której dodam odrobinę masła, niecałą łyżkę i troszkę soli. Ach, może tak niecałe pół łyżeczki. Sól mam taką grubą, dlatego rozpuszczam w wodzie. I wymieszam to, dodam do mąki i wyrobię ciasto na łóżka. Ciasto nasze wyrobione, pięknie się wyrobiło. Pięknie wszystko odeszło. Teraz jeszcze troszeczkę ugniotę, uformuję i tak jak zawsze do odpoczynku pod miseczkę na jakieś 30 minut. Odkroiłam kawałek ciasta i wałkujemy cieniutko. Na cienki placek. No w miarę cienko. I mam takie kółeczko, nie za duże, bo to będą muszka. Powycinam sobie teraz te krążki.
Biorę sobie trochę farszu, nakładam i sklejam. Pokażę Wam na jednym. O, to małe, to malutkie te łóżka, wiesz co, mogłam większe nawet wziąć kółko, no ale już dobra, zrobię takie małe. Będą fajne Będą na raz. Takie? UFO dla Ciebie. Mogą być ładne. Coś takiego. Ja muszę sobie posypać mąki troszkę na moją blaszkę, tu gdzie będę kładła. I pierwsze gotowe. A mogę zrobić jeszcze, wiesz co, w takim kształcie innym. Uszek prawdziwych. Uszek, tak. Takie jak ja lubię. Jedna pani nazwała to takie latający talerze. Takie, nie, to były inne szpinakowe. O, i tak się skleja. To są uszka prawdziwe. No trochę takich zrobię, trochę takich. Także teraz troszkę mi zajmie to czasu. Muszę je posklejać. Ja sobie zawsze nakładam farsz na każdy, a potem dopiero sklejam. Potem mi szybciej to idzie. Okej, poczekamy. No zajmie troszkę. Już zaczyna gotować. Daję płaską łyżeczkę soli. Nie za dużo, bo tylko, przepraszam, wezmę sobie tą łyżkę. O, takie fajne łyżki masz. No pod ręką tak fajnie. Wymieszam. Zrobiliśmy tylko parę tych łóżek, znaczy zrobiłam, tak żebyśmy sobie tylko zjedli. Mąż chce tylko 5, bo mi powiedział, że nie jest za głodny, a 11 dla mnie. A resztę potem skończę i zamrożę. Także wrzucamy na wrzątek. No tutaj zagotuj się. No już się. Gotuje się. Także powrzucam, wypłyną i 4 minuty, tak jak zawsze. Tylko delikatnie pomieszam, żeby nie przykleiły się do dna i czekamy, żeby wypłynęły. Kochanie, Twoje pierożki gotowe. Dziękuję, kochanie. A to są moje. Zaraz nałożę, ale może wszystkich nie wiesz co. Będzie marcheweczka. Może przesadziłam, może zjem tylko tyle. Ja sobie odłożę na talerzyk obok, jak mi zabraknie, to sobie dołożę. I teraz nalejemy rosołku. Oj, jest nasz rosołek. Nie wyszło nam za dużo, ale za to jest pyszny, intensywny. Z pietruszką, kochani. Smak ma taki fajny. Rosołek z pietruszką. Także rosołku więcej Ci dać, tak? No, dziękuję, kochani. Zamiast makaronu pierożki. Z mięska, tego co było w rosole właśnie. Będą pierożki. Już podam. Ja to sobie chyba jeszcze popieprzę, wiesz? No co będziesz chciał, proszę. Tu jest pietruszeczki, troszeczkę damy. Tu jest pietruszeczka, jest marchewka. Ktoś ma ochotę dać Ci parę marchewek? Tak, ze 2-3 może dać. One się posklejały. O, pięknie, do Parę kolorku. marcheweczek. O, 4 Ci dam. Sobie też. Ze 4 wrzucę. I ja sobie dam Maggi, przyprawy Maggi, a Ty chcesz pieprzu, tak? Ja pieprzu tylko. Jeśli będzie, to ja pieprzu też sobie dam. Ale ja lubię bardzo Maggi. To, co lubi, kochani. Tak, odrobinę. A daj mi tylko. też. Odrobinę, tak, nie za Maggi dużo. lubię też. No i próbujemy. Próbuj pierwsza, kochanie. Gorące. Poczekajmy z minutkę, dobrze? Troszkę gorące. Okej, za minutkę. Niech troszkę przestygną. Przestygły chwilkę. Próbujemy. Kochani, próbujemy. Pierożki nie są duże, może całego zmieszczę do buzi. Pierożki. Próbuj. Z czym, kochanie? Z mięskiem rosołowym, kurczakiem. Z kurczakiem z rosołu. Próbujemy. Kochani, tak jak zawsze. Przepyszne. Tak można jeść rosół, prawda? Z pierożkami. Pycha. Z makaronem. Niektórzy nawet z ryżem jedzą. Niektórzy z ziemniakami. A my dzisiaj z pierożkami. Puszkami smacznego, kochani. Naprawdę pyszne. Dziękujemy, kochani, za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Życzymy dużo zdrowia, dużo Pycha. pomysłów kulinarnych i do następnego. Smacznego, kochani.